Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Jestem właścicielem tego kanału na YouTube, jak również twórcą strony internetowej ultrasamouk.pl. Tytuł sugeruje, iż zmieniłem pracę. Jeszcze nie i na pewno nie zostanę w najbliższym czasie perkusistą rockowym. Tym niemniej, tym materiałem pozwalam sobie otworzyć nowy cykl. Ultrasamoukowe rozrywki VR-owe. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania materiału, w którym przedstawię grę Smash Drums. Smash Drums zobaczyłem w sklepie Oculus Quest w ramach walentynkowej promocji. Gdy posłuchałem tylko tego intro, które tutaj jest dostępne, nie wyglądało mi to na mocno walentynkową muzykę, a ja jestem dość przekornym typem, więc postanowiłem tematu spróbować. Sama w sobie gra, muszę przyznać, jest po mojej stronie. Za chwilkę pozwolę sobie opowiedzieć o niej, a na pewno dużo lepiej trafiła do mnie niż Beat Saber. Jakoś Beat Saber niestety nie jest tym trybem, w którym jakoś doskonale działam. Być może chodzi właśnie o muzykę. Być może chodzi właśnie o to, że ta muzyka jest tutaj troszeczkę inna i jakoś mniej, muszę przyznać szczerze, czuję rytm tego tutaj działania. Po prostu przemówiło to do mnie. Na tyle przemówiło to do mnie, że zadałem sobie trud, aby znaleźć, kto stworzył tę grę, i nazywa się tenże człowiek Mr. Potam. Ma swój kanał na Discordzie, gdzie można się dowiedzieć, iż jest specjalny Twitter gry Smash Drums, w ramach którego wyszło już 471 tweetów, a więc całe mnóstwo. Oraz sam w sobie Mr. Potam też posiada swój kanał, na którym informuje o różnych swoich aktywnościach, tych, że było już 3130 tweetów. Tak więc, dość dużo. Oprócz tego Mr. Potam posiada swój kanał na YouTubie, gdzie można również wynaleźć wszystkie te piosenki, które w ramach Smash Drums są użyte. Na początek może zatem kilka słów na temat tego, o co w grze chodzi. Jak sama nazwa wskazuje, w grze chodzi o to, aby walić w bębny, czy grać na bębnach, co nie jest takie już proste, jak tylko prostackie w nie walenie. Dlaczego? Tutaj właśnie będzie to pokazane, iż trzeba w bęben z odpowiednim kolorem odpowiednio mocno uderzyć. Wtedy na przykład trzeba rzeczywiście przywalić. I jak to działa, pokażę Wam na moim przykładzie. Gra się włącza powoli. Nie tak powoli, to w końcu Oculus Quest. Sprzęt dość szybki i dość wydajny. Wszędzie trzeba się zgodzić i fajne jest to, że te pałeczki stukają. Gdy zrobicie tak, to one o siebie stukają. No i generalnie nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się, wybrać tryb, o którym już mówiłem, solo. No i graj. Można również sobie ustawić różne rzeczy. Na przykład można sobie ustawić wysokość perkusji czy dodatkowych funkcjonalności. Ta perkusja tutaj mi troszeczkę nie leżała, bo jednak chciałem usiąść, czując się jak perkusista. Tak więc tutaj jest ten fragment, który trochę inaczej musiał zadziałać. Generalnie ustawień jest kilka, natomiast nie chcąc Was zanudzać, zaczynamy grać i teraz pozwolę na chwilę posłuchać.
są różne bębny, jak wspomniałem przed chwilą, natomiast co bardzo ważne jest, to również to, że są takie bębny półtonowe lub ćwierćtonowe nawet, które trzeba uderzyć krótko. Mam nadzieję, że taki się za chwilkę pojawi. Te punkciki, które tam lecą, to są punkciki, które pasują do tego, jak uderzenie pasuje. Można dostać maksymalnie 1500 punktów za uderzenie. Im niższa wartość punktowa, tym znaczy, że to jest gorzej. O, tu jest ten bęben ćwierćtonowy, półtonowy. Tu trochę wolniejszy fragment tematu i zauważcie też, że ruchy są dużo delikatniejsze. I ostatnie walnięcie. A teraz można sobie rzucić okiem na statystyki, wyniki, jak poszło nam po tym razie. Rekordzik generalnie jest. Niestety nie jestem jeszcze tak wprawny jak pani tutaj na tym filmiku. Tym niemniej muszę przyznać, że mnie Smash Drums sprawiło ogromną frajdę. Naprawdę świetnym elementem tej gry jest możliwość poczucia, rzeczywiście poczucia. W rękach te kontrolery rzeczywiście działają jak pałeczki i rzeczywiście można poczuć sobie, czy to jest mocne, czy to jest lekkie uderzenie. Sam w sobie rytm bardzo fajnie wchodzi, muzyka jest do tego taka rockowa, mocniejsza, troszeczkę rockowa, jeszcze nie jakaś death metalowa czy jakaś trash metalowa, natomiast jest to po prostu muzyka, która mnie wpada w ucho, mnie pasuje i naprawdę świetnie to działa. Ja pokazywałem Wam tylko proste jakby działanie na trybie solo. Tych trybów jest kilka. Na przykład jest tryb multiplayer, gdzie można rywalizować z innymi graczami również. Jeszcze tego nie próbowałem, na razie fascynuje mnie tylko ten pierwszy fragment, ten pierwszy tryb i w nim chcę stać się troszeczkę mądrzejszy, troszeczkę lepszy niż do tej pory sobą prezentuję. Przechodząc ostatnio na tryb normal, a więc ten tryb już taki dla troszeczkę twardszych gości i muszę przyznać, że znów sprawia mi to ogromną radość. Poza tym muszę przyznać, iż tytuł dobrałem również dlatego, że bycie perkusistą w zespole rockowym czy metalowym to naprawdę nie jest lekka praca. To naprawdę trzeba się namachać, to naprawdę trzeba się spocić. I już teraz rozumiem, dlaczego większość perkusistów podczas gry zdejmuje z siebie koszulki. Po prostu to jest tak gorąco i to jest naprawdę tak męczące. Bawiłem się świetnie i z czystym sumieniem mogę polecić Wam grę Smash Drums. To jest nie tylko fajna zabawa, ale również trochę poruszania się, trochę ruchu. To jeszcze podobno nikomu nie zaszkodziło. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas tradycyjnie, mając nadzieję, że nie uznacie go za czas zmarnowany. Smash Drums jest świetną rozrywką i polecam ją każdemu, kto chce i każdej, kto chce tylko troszeczkę się poruszać. To jest naprawdę świetna zabawa i chylę czoło przed wszystkimi perkusistami moich ulubionych zespołów metalowych, którzy, jak już wiem z własnego doświadczenia, wykonują naprawdę ciężką pracę. Na dziś żegnam się z Wami, zapraszając już wkrótce na kolejne materiały. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.